Hello, hello, tutaj Monia Music i zapraszam na pogadanki z Monią. Jest dzisiaj tak duszno, że przysięgam, że zaraz padnę. Pijcie dużo wody, kochani, pijcie dużo wody. Tak czy siak uznałam, że po ostatnich dwóch dosyć ciężkich odcinkach dzisiaj zrobimy sobie coś takiego leciutkiego, a mianowicie śmieszne rozkminy dorosłego życia, czyli myśli na temat dorosłego życia, które są totalnie absurdalne, ale które jednak rozkminiam. I myślę, że nie tylko ja. To będzie totalnie, wiecie, na luzie, totalnie, wiecie, dla fanu. Śmiejmy się razem, po prostu. Przygotowałam dzisiaj 10 rozkmin, o których Wam powiem i dajcie znać, czy też tak macie i w ogóle jeżeli będziecie chcieli też poopowiadać o swoich rozkminach dorosłego życia, czy nawet nastoletniego życia, to dawajcie znać, bez problemu. To może uzbiera się z tego materiał na jakąś drugą część, no zobaczymy. To zależy od tego, czy chcecie. Dobra, bez zbędnego przedłużania zacznijmy sobie od pierwszej rozkminy, a mianowicie czemu skarpetki gubią się w praniu? Autentycznie nie jestem w stanie tego pojąć. Słuchajcie, ja wiem, dużo osób mówiło o tym, że skarpetki gubią się w praniu. Ja sobie myślę, nie no, gdzie? Po czym się okazało, że tak jest! Serio tak jest! Ja nie wiem, może ja jestem jakaś dziwna, ale u mnie to wygląda tak, że ja mam kosz na brudne pranie. Czasem mi się tam nie chce wrzucić rzeczy, więc rzucam na podłogę. I potem dopiero zbieram to z podłogi i rzucam do kosza na brudne rzeczy. I wiecie, zawsze staram się upewnić, że wszystko z tej podłogi zebrałam, albo że jak wrzucam od razu, wiecie, zdejmę z siebie brudne rzeczy, od razu wrzucam do kosza, to że wrzucę wszystko, że nic po drodze mi nie wypadło z rąk. Potem z tego kosza na brudne rzeczy po prostu wszystko wrzucam do prania. I tak wiem, niektórzy by se segregowali, że białe, kolorowe, czarne albo jakieś jeszcze inne segregacje. Szczerze, nic nie segregowałam. Chyba nigdy nie segregowałam rzeczy do prania. Po prostu wrzucam i włączam tryb 45 minut 40 stopni. Nigdy nie farbuję. Jest dobrze. No to wiecie, ja wrzucam wszystko. Tak absolutnie wszystko. I zanim włączę pralkę, to patrzę do tego kosza na pranie, czy na pewno wzięłam wszystko. I ten kosz jest zawsze pusty. To jakim cudem, jak wyciągam pranie, oczywiście nie zawsze, ale od czasu do czasu, zapodzieje mi się jakaś jedna skarpetka. I nie ma jej nigdzie. Absolutnie nigdzie. Ja nie wiem, czy one znikają, czy nie wiem, jakieś krasnoludki je biorą, o co chodzi? A tak naprawdę ja na serio absolutnie nie mam pojęcia i nie jestem w stanie wyłapać momentu, w którym ta skarpetka mogła mi gdzieś uciec. I co jest najlepsze, tylko ze skarpetkami się tak dzieje. Tylko ze skarpetkami. Z niczym innym się tak nie dzieje. Co to ma być? Czasem mam wrażenie, że w każdej pralce kryje się taki zgredek, który tak nagle mówi: Zgredek znalazł skarpetę. Ja nie wiem, naprawdę nie wiem, przysięgam wam. Ja nie wiem, jak inaczej to wyjaśnić. W sensie, jak to jest, że ja przekopię wszystko, naprawdę wszystko. Całą podłogę później sprawdzę, czy rzeczywiście była ta skarpetka brudna. I ja jej nie wzięłam z tej podłogi, że ją przeoczyłam. I czasem rzeczywiście tak jest, ale nie zawsze. Jak to wyjaśnić? Kolejna rozkmina, czemu po gotowaniu jest zawsze tak bardzo dużo sprzątania? Kto mnie ogląda od dłuższego czasu, to wie, że ja kiedyś w gotowaniu byłam tak zła, że dosłownie podejrzewam, że bokserzy by lepiej balet zatańczyli niż ja bym coś ugotowała. Ale teraz polubiłam gotować, w sensie szczerze rzadko gotuję. Bo nie mam czasu, bo nie mam siły, bo jestem na wyjazdach służbowych. You know. Chciałabym częściej gotować, no ale jak już gotuję, to staram się naprawdę najmniejszą możliwą ilość naczyń ubrudzić. Staram się totalnie, naprawdę, że wiecie, w tym samym garnku najpierw ugotuję kaszę, wyjmę woreczek kaszy i potem dopiero tam dam sos. Nie wiem, staram się tylko jeden garnek na makaron i później na patelnię wszystko tam ze wszystkimi dodatkami, żeby to na jednej patelni się robiło. A i tak się okazuje,
że tych naczyń się robi tak dużo. Bo od tego jest miseczka, od tego deska do krojenia do czegoś, tutaj talerz jeszcze jak zjesz, to i tak trzeba go umyć. Czemu? Nie wiem. Jeżeli macie jakieś tipy na to, żeby zaoszczędzić sobie zmywania po gotowaniu, to dawajcie znać. Ale nie wiem, czy takie tipy istnieją, ale jak istnieją, to dajcie, błagam. Kolejna rozkmina jest taka mocno o mnie, ale może to też dotyczyć innych, chociaż nie mam pojęcia i mówię tutaj o kierowcach. Także kierowcy moi kochani, którzy mnie teraz słuchają, czy wy też tak macie, że jak macie 2 auta i pomiędzy nimi jest jedno miejsce parkingowe, to wolicie tam nie wjeżdżać, tylko dosłownie wolicie sobie stanąć dalej od miejsca docelowego, ale z dala od innych aut? Bo ja tak totalnie mam. Ja wolę się tam nie pchać pomiędzy te. Ja nie wiem, czy ja się zmieszczę, czy się nie zmieszczę. No, jak są, nie wiem, 2 miejsca na przykład pomiędzy, to jeszcze. To jeszcze wjadę. Ale jak są 3 miejsca pomiędzy, to ja wjadę w to środkowe. Nie ma opcji, że ja wjadę akurat obok jakiegoś samochodu. Tak nie robię. Więc ja autentycznie nie wiem, czy to ja jestem dziwna, albo jakaś zbyt ostrożna, czy wy też tak macie. Bo no ja osobiście tak mam od zawsze. I powiem wam szczerze, największym moim flexem przy parkowaniu jest to, jak mi się uda równo zaparkować na kopertę, to wtedy jestem tak przeszczęśliwa. W sensie równolegle. Że nie jakoś krzywo, tylko równo i się zmieszczę i jest wszystko okej. Ło, słuchajcie, to wtedy to jest święto. To jest u mnie święto. Ale już jest coraz lepiej z tym równoległym, także wiecie. Jest okej. No nie ukrywam, że praca trochę mnie przyzwyczaiła do długiej jazdy, do różnych sytuacji na drodze. No, takie tam wiadomo, różne rzeczy się przeżyło, więc wracając do tematu, dawajcie znać, czy też tak macie, że po prostu wolicie sobie zaparkować z dala od aut i mieć spokój. Bo tytułem takiej klamry po prostu, jak to powiedziałam, koledze z pracy, z którym akurat właśnie jechałam, byłam za kierownicą, to on się trochę zaczął ze mnie śmiać. On sam nie ma prawka. Ale się zaczął ze mnie śmiać. W sensie, może to nie było takie, że się ze mnie nabijał, tylko to było takie trochę serdeczne, bo nie powiedziałabym, żeby on się wtedy jakoś ze mnie bardzo nabijał, ale miałam takie, czy to jest serio dziwne, czy nie? Nie wiem, z kolei inna osoba z mojej pracy powiedziała, że no i spoko, przynajmniej nie walniesz w inne auto. Więc jakby nie wiem, co myśleć. Kolejna moja rozkmina jest o tramwajach i autobusach. I jako, że mieszkam w Krakowie, to tych linii autobusowych, tramwajowych mam tutaj bardzo dużo i różnymi jeżdżę. Wiadomo, bo to zależy od sytuacji, zależy od tego, gdzie jestem, co załatwiam. Ale jak to jest, że dane linie, konkretne linie są zapełnione po brzegi niemal przez całą dobę, a inne są puste? Przecież ludzie mieszkają w różnych miejscach w Krakowie. Jak to się dzieje? I co jest najciekawsze, najczęściej najbardziej zapełnione są te tramwaje i autobusy, które jeżdżą najczęściej według rozkładu. Jak? Dosłownie, jeżeli jedziesz w tą samą stronę, co autobus, który jeździ najczęściej, ale jeździ rzadziej, ale akurat jesteś na przystanku, akurat możesz w niego wsiąść, to wsiadasz. Przynajmniej ja tak mam. Że ja wsiadam, jeżeli obaj jadą w tym samym kierunku i mam wysiąść na tym samym przystanku, na którym oba się zatrzymują, to ja wolę wsiąść do tego, co jest mniej zapełnione. Wiecie, no, na chłopski rozum to by było tak, że skoro, dużo osób jeździ tymi autobusami, mówię, tak wiecie, hipotetycznie, dużo osób jedzie danym autobusem, w sensie daną linią, one jeżdżą co 5-6 minut, więc często. No dobra, autobusy to też w Krakowie jeżdżą jak chcą, umówmy się. Ale powiedzmy, że według rozkładu 5-6 minut i co 5-6 minut jest tyle osób, że się autobus może nie domknąć? Z tramwajami niektórymi jest to samo. Jakby jak? Po prostu jak? Bo ja wiecie, rozumiem sytuację, kiedy to są albo godziny pomiędzy 7 a 8, albo gdzieś po 16, kiedy to są godziny szczytu dla komunikacji, bo i ludzie jadą do szkoły na studia, bądź stamtąd wracają, bądź wracają z pracy, to okej. Ale w innych godzinach? Jak? Jak?
A teraz wracając do tematu auta, ja mam bardzo potężną rozkminę, bo tak jak wiecie, dużo autem służbowym jeździłam, przynajmniej myślę, że wiecie, jak nie wiedzieliście, to już wiecie. I teraz pytanie, czemu paliwo tyle kosztuje? Czemu paliwo tyle kosztuje? Co jest? W sensie, ja nie chcę, żeby tyle kosztowało. I wiecie, ja mam jeszcze ten spokój, że jak ja jeżdżę autem służbowym, to ja płacę z pieniędzy służbowych za to paliwo. I po prostu tankuję tyle, ile mi potrzeba, nie martwię się i w ogóle. Ale co jak ja w przyszłości będę miała swoje auto? Będę je tankować za swoje własne pieniądze? Ja wiem, ile to kosztuje. Odkąd zaczęłam jeździć, to coraz bardziej patrzę na ceny paliwa na różnych stacjach i niektóre stacje mnie absolutnie przerażają. Ja rozumiem, że z pewnych przyczyn na świecie politycznych, że tak powiem, był nagły wzrost paliwa, tam zwłaszcza ropy, w sensie diesla. Okej, to rozumiem, nie? Ale tak naprawdę niektóre stacje, na przykład z dieslem, to prawie tą samą kwotę mają, co wtedy, za tamtych czasów, a już zdążyło to o wiele, wiele spaść od tamtego nagłego wzrostu. Więc jakby co jest grane? Czemu paliwo tyle kosztuje? I jeszcze kolejny temat odnośnie auta jest taki, że mam taką rozkminę, czemu niektórzy ludzie jeżdżą totalnie jak powaleni, którzy wjeżdżają ci na zderzak, wjeżdżają ci na maskę, nie wiesz, co się stanie. Wiecie, ile ja miałam sytuacji w samym Krakowie, że ludzie mi siedzieli na zderzaku z tyłu, popędzali, po prostu trąbili, mrugali długimi. Na autostradach to już w ogóle, w momencie, w którym jedziesz 140, dosłownie, jedziesz 140, wyprzedzasz tira i typ potrafi ci siąść na zderzaku z tyłu, jak to się mówi, na dupie i po prostu nawalać długimi. Nawalać! Klaksonem! Coś tam nawalać! To jest masakra jakaś. Ja sobie myślę, o co chodzi, nie? Ja już zaczęłam się uczyć tego, aby to po prostu ignorować. Że on mi mruga tymi światłami, klakson mi robi. Raz to się tak zdenerwowałam w jednej sytuacji, bo był taki most, gdzie tam jest zwężenie takie, jechałam na jeden spektakl i widziałam, że ja mam pierwszeństwo, ale wolałam zwolnić, bo może ktoś naprzeciwka, wiecie, jakby ja wolę zachować szczególną ostrożność, no nie? Więc lekko zwolniłam i ktoś za mną zaczął trąbić. Ja byłam już tak znerwicowana wieloma rzeczami, że po prostu pokazałam mu środkowy palec do tylnej szyby. Nie wiem, czy to widział. Czy jestem z tego dumna? Nie. Ale dosłownie to już był ten moment złości, kiedy ja już sobie powiedziałam: dobra, Monia, olewaj to, bo nie będzie z ciebie wychodzić taka osoba, po co? Więc zaczęłam to olewać i dosłownie to teraz wygląda tak, że ja jadę 140 na autostradzie, albo nie wiem, 130 powiedzmy, wyprzedzam tira, czy tam inne auta i sobie jadę lewym pasem. Nie wiem, spieszę się, więc jadę szybko. No ale wiecie, w granicach rozsądku, ale jadę szybko, jadę. No i ktoś mi z tyłu mruga. Ja nic. Ktoś mi z tyłu mruga. Ja nic. Ja mam takie, dobra, mrugaj se, ja jadę dalej. I dosłownie w pewnym momencie ktoś za mną się po prostu denerwuje, więc mnie zaczyna wyprzedzać z prawej strony, co jest w ogóle no, niedozwolone przez prawo, z tego co wiem. W sensie prawo drogowe, no ale ludzie tak robią, bo im się spieszy. Tylko, że ja jadę 140, to tamten nie wiem ile, 160 minimum. I guess. Skoro mnie zdążył wyprzedzić z prawej strony. Ci jeszcze tak przecisną przez te auta, bo to on pan i władca musi być pierwszy. Czemu oni tak się zachowują, powiedzcie mi? Ja miałam sytuację w Krakowie, że był bardzo problematyczny wyjazd, że ja miałam e, jedną jakby, no wyjeżdżałam z drogi podporządkowanej i z lewej i z prawej było tak naprawdę zakorkowane. Tutaj była z pierwszeństwem, no nie? I ja musiałam skręcić w lewo. I ja czekam na prawych, na lewych, żeby ktoś mnie przepuścił, bo wiadomo, że nawet nie wiem, czy tam na tej głównej były jakieś światła. Jeżeli nie było, to prawdopodobnie gdyby mnie nikt nie przepuścił, to bym nigdy w życiu stamtąd nie wyjechała po prostu. Ale wtedy sytuacja była taka, że właśnie widzę, że z prawej się zatrzymują.
A nie, przepraszam. Zaczęło się od tego, że z lewej się zatrzymał. Z lewej się zatrzymał, tam było chyba przejście dla pieszych i się zatrzymał przed tym przejściem dla pieszych. Nikogo tam nie było, więc podejrzewałam, że po prostu chce mnie puścić. No ale z prawej jechali. Więc ja mówię, no nie pojadę, bo wjadę. No to wiecie, czekam aż tam mnie puszczą. No i mnie puścił. Nie wiem, czy tam przed tym przejściem były światła, czy nie. I don't know, naprawdę. Ale było masakrycznie tam. Po prostu się zatrzymali i jak widzę, że ten z prawej się zatrzymał, to ja chcę ruszyć i ten z lewej mi rusza. Co on myślał, że ja nie chcę wyjechać, że on sobie przejedzie, skoro ja nie jadę, tylko niech spojrzy na to, że z drugiej strony też jadą i ja potrzebuję jakby mieć pewność, że nie wjadę w tamto auto po prawej. No, jakby, nie wiem, i dosłownie my jedziemy, ja ruszam wolno i on rusza wolno i oboje się zatrzymaliśmy z takim, wiecie, takim aż, że samochodem zatrzęsło. I jego, i moim. I dosłownie ja się tylko tak na niego spojrzałam z takim: „Co ty odwalasz?” I on się cofnął. Ja wiem, że ja byłam na podporządkowanej, tylko że on prawdopodobnie czekał na to, aż wyjadę, tylko ja nie mogłam wyjechać, więc w momencie, w którym ja już wyjeżdżałam, to on mi nagle wjeżdża na maskę. W sensie, ja nie rozumiem, jak już nie chciał mnie przepuszczać, to mógł se pojechać. Ktoś inny by mnie przepuścił. No, ja nie wiem. Ja nie wiem, w sensie, ja nie wiem, czy to ze mną jest coś nie tak, ale wydaje mi się, że nie. W sensie, okej, żeby też nie było. Ja na pewno nie jeżdżę idealnie. Ja wiem, że ja nie jeżdżę idealnie. Ja też miałam dużo sytuacji, w których wiem, że ja popełniłam błędy. Wiem. Tylko czemu ludzie muszą być tacy narwani? Ze mnie zaczął wychodzić narwany kierowca tylko wtedy, kiedy ludzie zaczęli na mnie trąbić. Bo po prostu się spieszą. I człowiek jak jedzie przepisowo, to jedzie za wolno. Ale nie ukrywam, że też zauważyłam właśnie, że w drugą stronę skrajność za wolno jeżdżenie to też nie jest dobre. No, pamiętam taką sytuację, że my się strasznie spieszyliśmy ze spektaklu na spektakl. Byłam za kierownicą i było tak, że było do 50, później był fragment do 70 czy 90, jakoś tak. Dosyć długi fragment i później znowu była 50, bo się zaczynał chyba kolejny zabudowany. Wyobraźcie sobie, że jeden typ przede mną, akurat przede mną, jechał 45 na godzinę przez cały ten odcinek do 70 czy 90 i tak jedzie. I on się toczy. On dosłownie się toczył, a ja: no ruszaj już szybko, no ruszaj, kurde, no! Wy nie wiecie, jak czasem mną trzęsie za kierownicą. Ja myślę, że nikt by nie chciał tego zobaczyć, a ludzie, z którymi pracuję, są zmuszeni to zobaczyć i ja nie chcę być taka nerwowa. Ja wiem, że ja jestem zbyt nerwowa, zwłaszcza w ostatnim czasie, ale niektórzy ludzie naprawdę jeżdżą masakrycznie i ja wiem, ja też nie jestem nieomylna, ja też popełniam błędy, każdy z nas je popełnia. Ja rozumiem, że można popełnić błąd, ale czemu mrugasz długimi na kogoś? Czemu trąbisz na kogoś? Czemu komuś wjeżdżasz na zderzak? Jakby, co jest? Kiedyś miałam straszny problem z parkowaniem, dosłownie wjechałam w ślepą uliczkę i się okazało, że tam, no nie da się, nie ma już miejsc, nigdzie nie było miejsc tak naprawdę. Więc widzę, jak typ przede mną wycofuje. No to ja też wycofuję, bo nie ma gdzie się tam przekręcić. Za mną jedzie koleś, też wycofuje. Normalnie takie 3 auta po prostu jeden za drugim tyłem jadą. Ale co się okazało? Ten przede mną, on jednak tam jakoś wykręcił. I wyobraźcie sobie, ja jadę tyłem, mam jeszcze za sobą próg zwalniający. Dosłownie jadę. Jadę tyłem przez próg zwalniający pierwszy raz w życiu, to jest w ogóle hit. A tamten jedzie przodem i to jedzie jakby tak, jakby mu się tak bardzo spieszyło, że prawie mi na maskę wjechał. Prawie na czołówkę mi wjechał. A co, ja nagle puszczę sprzęgło i se będę jechała zium! A nie, przepraszam, sprzęgło? Już nawet nie pamiętam. Jejku, w teorii to się już ciężko mówi. Zaraz, czekajcie. Nie, hamulec. Sprzęgło bym puściła, to... A nie, sprzęgło, no. Sprzęgło. Wybaczcie, miałam laga mózgu, przecież się puszcza hamulec, a potem lekko sprzęgło. No ale co, ja bym całkowicie puściła sprzęgło, jeszcze może dodała gazu, dowaliła, żeby jechać, nie wiem, 50 na godzinę do tyłu. No jasne, na pewno by się to dobrze skończyło.
Ja nie wierzę w ludzi po prostu. Dobra, kolejna rozkmina, na chwilę zejdźmy z tematu auta, bo jeszcze do tego wrócimy. Kolejna rozkmina dotyczy znowu gotowania, a mianowicie dlaczego stare piekarniki aż tak mnie przerażają i w ogóle piekarniki mnie przerażają? Dlaczego tak jest? Dlaczego te stare piekarniki gazowe są tak jakby w moich oczach niebezpieczne? W sensie, ja w Tomaszowie, w domu rodzinnym, w mieszkaniu rodzinnym, miałam taki piekarnik, że moja mama jak go odpalała, to tam się cały płomień robił pod spodem. Ja miałam takie, nigdy w życiu w czymś takim nie upiekę nic. I teraz mieszkam w miejscu, w którym też jest taki piekarnik. Nie mam pojęcia, czy się odpala go tak samo, ale on nie jest elektryczny. I ja go nie włączę. Ja się za bardzo boję. Ja nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja się za bardzo boję go włączyć. I ja tam nie upiekę. Ja dopiero jak będę miała piekarnik elektryczny najnowszej generacji. Dobra, może nie najnowszej, ale wiecie, piekarnik elektryczny, że tam się nic złego nie stanie, że to się elektrycznie samo się tam zrobi, to wtedy sobie będę mogła piec. Ale tak to nie upiekę nic. Nic kompletnie. Nawet jeżeli, nie wiem, se kupię jakąś kupną zapiekankę i ona powinna iść do piekarnika, ja mam to gdzieś, ja w mikrofali robię. Ja nic w tym piekarniku nie zrobię. Nie ma szans. Nie ma szans, absolutnie. Po prostu i koniec. Nie wiem, czy też tak macie, ale dajcie znać. No i przejdźmy już do kolejnej rozkminy odnośnie auta. To już będzie ostatnia rozkmina na temat auta. A nie będzie do końca stricte o autach, tylko o korkach. Bardzo mnie to zastanawia, czemu niektóre miejsca, między innymi w Krakowie, w sensie to zwłaszcza w Krakowie, bo w sumie jakby mieszkam tu, to wiem, gdzie się korkuje, a gdzie nie. No nie, bo jeździłam też po Krakowie. Pytanie, czemu niektóre miejsca są zakorkowane przez całą dobę? Jak to się dzieje? Dosłownie to jest to samo, co z autobusami. Jakby ja rozumiem godziny szczytu, ale że całą dobę? Ja kiedyś przez jedno miejsce 3,5 kilometra, czy tam 4 jechałam przez 24 minuty. To jest nieludzkie. Jak jechałam kiedyś z Zakopanego do Nowego Targu, to 30 kilometrów jechałam ponad godzinę. To też jest nieludzkie. Wtedy się spóźniliśmy bardzo mocno na spektakl. Na szczęście oni tam sobie zdawali sprawę z sytuacji, bo inaczej by było grubo. Nie no, serio, ludzie, jak? No jak? Jak? Ja nie rozumiem, w sensie nie rozumiem tego, jak może być aż tak zakorkowane. No jak? No, ja nie wiem. Jakim cudem danymi ulicami jeżdżą wszyscy? I co jest najlepsze? Co jest w tym wszystkim najlepsze? Są przecież buspasy w Krakowie. Są buspasy. Tam jeżdżą busy, tam jeżdżą taksówki. Okej, czasami muszą zjechać. I może dlatego też się korkuje, bo inni wtedy muszą czekać. Ale z drugiej strony, przez jakiś czas przejadą daleko. To czemu się korkuje? Przecież gdyby te autobusy i taksi były razem z tymi z tymi autami zwykłymi na normalnych pasach, gdyby nie było buspasa, to przecież to by była jakaś miazga już totalna, to by się nie dało w ogóle przejechać. Ja nie wiem, jak to się dzieje, nie mam pojęcia, naprawdę. W sensie, można by było rozkminiać, ale mi się nie chce rozkminiać. Po prostu byłam strasznie zdenerwowana w ostatnim czasie bardzo wiele razy, że musiałam tyle stać w danych miejscach, które są ciągle zakorkowane. I po prostu już nie wiedziałam, co ze sobą robić. Absolutnie. Przedostatnia rozkmina na dziś jest, myślę, że dosyć powszechna. Bo tak sobie myślę. Dlaczego jak się idzie na zakupy do sklepu, to się kupi wszystko, tylko nie tą rzecz, po którą się poszło do tego sklepu? W sensie nie zawsze tak jest, ale bardzo często miałam takie sytuacje, że nie wiem, poszłam. Niedawno. Niedawno miałam sytuację. Poszłam po ser. Poszłam po ser. Chciałam kupić ser. Kupiłam jakieś gotowce, to była żabka. Kupiłam jakieś gotowce z tej żabki. Kupiłam nie wiem co jeszcze, po prostu jakąś nawet sobie kolę kupiłam, jakąś wędlinę kupiłam, chleb kupiłam, ale sera nie. Wiecie, kiedy sobie przypomniałam? Jak już zapłaciłam za wszystko przy kasie samoobsługowej i miałam już takie, no nie no, no już nie wrócę do tego sklepu po ser. No już bez przesady. Kupiłam kiedy indziej. Ale naprawdę nie rozumiem. Nie rozumiem, absolutnie nie rozumiem tego. Jak to się dzieje? Jak?
Znaczy, wiecie, można tutaj, debatować, że to jest ten trochę konsumpcjonizm, że to, jakby te półki, nas przyciągają, więc my widzimy te półki, tam jest ogrom produktów, więc bierzemy, co nam przyjdzie na myśl, przez co zapominamy o tej głównej rzeczy, po którą przyszliśmy. Ale jednak mimo wszystko chyba każdy przynajmniej raz w życiu tak miał. Jak to się dzieje? No i ostatnia rozkmina na dziś, która jest bardzo ciekawa i na pewno mnie dotyczy, ale nie wiem, nie wiem jak u was. A mianowicie ja mam pytanie. Czemu najlepsza wena, najlepsza, przychodzi akurat w momencie, kiedy jesteś albo w łazience pod prysznicem, albo w toalecie? Ja nie wiem, jak to się dzieje, przysięgam, nie mam pojęcia, jak to się dzieje, ale nie wiem. Tworzę muzykę, piszę magisterkę, robię cokolwiek twórczego. Wiecie, że muszę coś wymyślić. Nie mam pomysłu, idę się załatwić, siadam na sedesie i nagle mi przychodzą pomysły. Jak? Jak to się dzieje? I co jest najlepsze, to nawet nie jest rozkmina dorosłego życia, bo mam tak od zawsze, odkąd pamiętam. Szczerze mówiąc, próbowałam to sobie wyjaśnić tym, że łazienka czy ubikacja to są małe pomieszczenia, jesteś w nich sam i jakby nie masz za bardzo rozpraszaczy wokół siebie i dlatego wtedy jakoś przychodzi największa wena, ale nie wiem, czy do końca to ma sens. Po prostu dalej nie rozumiem, ale raczej nie tylko ja tak mam. Jak rozmawiałam z jakimiś znajomymi, którzy też tworzą różne rzeczy, to mają podobnie, więc ja nie wiem. Ja nie wiem. Ja nie mam pojęcia, dlaczego tak się dzieje, aczkolwiek po prostu zawsze jak nie mam pomysłu, to nie wiem, zamykam się w łazience na chwilę i już mam. Po co siedzieć nad czymś pół godziny, godzinę i nic nie wymyślić, jak można pójść do łazienki, nie wiem, zamknąć się w łazience, obmyć sobie twarz i pomysły ci przyjdą. Dosłownie ja tak mam. Albo nie wiem, pójdę właśnie pod prysznic i nagle mam tysiące myśli w głowie na ten temat. I do tej pory naprawdę nie wiem, jak to się dzieje, ale jakoś tak to się dzieje. Także to tyle na dziś ode mnie. Dajcie znać, co też Was dotyczy, co sądzicie o tych rozkminach i czy chcecie drugą część. I jeżeli tak, to dawajcie propozycje swoich rozkmin. Ja się do nich bardzo chętnie odniosę. A teraz lecę po prostu dalej żyć. Także miłego dzionka i trzymajcie się. Love ya so much.